We wrześniu 1939 roku Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki dokonały zbrojnej inwazji na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W wyniku tej agresji prawie 6 milionów polskich obywateli straciło życie, w tym około 3 miliony Polaków żydowskiego pochodzenia. Na okupowanych terenach Polski Niemcy wprowadzili karę śmierci nawet za najmniejszą pomoc Żydom. W okresie II wojny światowej czteroosobowa rodzina Franciszka Lecha, składająca się z ojca rodziny, jego żony Katarzyny, córki oraz syna Jana, zamieszkiwała w przysiłku Wólka obok wsi Gołuchów w gminie Chmielnik, kraj Zbusko w dystrykcie radomskim. Posiadali niewielkie, około 2-hektarowe gospodarstwo. Gospodarstwo to znajdowało się na uboczu, przy lesie. Od końca 1942 roku Lechowie udzielali schronienia oraz pomocy żywnościowej grupie Żydów zbiegłych z gett i skupisk żydowskich, takich jak Chmielnik, Kije czy Piotrkowice, niszczonych przez niemieckie władze okupacyjne w 1942 roku w ramach Aktion Reinhardt. Żydom przebywającym u Lechów pomagali również mieszkańcy okolicznych wiosek, a niektórzy, jak rodzina Boberków czy Kaszubów, także ukrywali Żydów. Wśród ratowanych przez Lechów byli m.in. Wiśliński z żoną i dziećmi, Szulim Markowiecki z 2 synami oraz Szmul Fisz. Od czasu do czasu do Lechów przychodziła rodzina Szulima Markowickiego, która przebywała przez kilka dni i odchodziła. Kilka dni u Lechów ukrywali się także Żydzi z Jędrzejowa. Jednorazowo w gospodarstwie chroniło się od kilku do kilkunastu Żydów, a bywało, że nawet powyżej 20. Jak wspominał Jan Lech, byli to biedni ludzie, a ojciec nie oczekiwał od nich zapłaty. W pewnym momencie o obecności Żydów u rodziny Lechów dowiedzieli się Niemcy. Do dziś nie wiadomo, skąd mieli wiedzę o tym fakcie. Czy powiedział im o tym zatrzymany i torturowany przez Niemców jeden z Żydów, czy może jeden z partyzantów, Polak. W każdym razie 11 czerwca 1943 roku, około godziny 17, niemieckie siły policyjne, złożone z około 20 żandarmów z Jędrzejowa i Chmielnika oraz policji granatowej z Kij, otoczyły zabudowania Lechów. Żandarmi ostrzelali je i podpalili. W wyniku ataku łącznie zginęło 12 osób narodowości żydowskiej spalonych żywcem w zabudowaniach lub zastrzelonych w ich pobliżu, w tym żona Wiślińskiego, mężczyzna o imieniu Chyl i jego siostra Hanka. Większość ofiar zginęła w podpalonej stodole. Kilku Żydom udało się zbiec, aczkolwiek całe gospodarstwo uległo spaleniu. Następnie żandarmeria niemiecka szukała w polu ukrywających się Żydów. Chcieli przy tym zastrzelić Franciszka Lecha, który pracując w gospodarstwie z pewnej odległości obserwował całe zdarzenie. Udało mu się uniknąć śmierci głównie dlatego, iż żandarmi nie wiedzieli, że jest on właścicielem gospodarstwa. Wcześniej jeszcze, tuż przed akcją, niemieccy żandarmi nakazali oddalić się córce i żonie Katarzynie, które także przebywały w polu i nie zostały przez nich rozpoznane jako osoby ukrywające Żydów. Szczęśliwie śmierci uniknął również 14-letni syn Franciszka imieniem Jan, który ostrzeliwany uciekł z płonącego mieszkania. Jednak po kilku dniach, 15 czerwca 1943 roku, policjanci niemieccy znów przyjechali do Wólki w celu odnalezienia ukrywających się Żydów. W czasie tej akcji zastrzelili brata Franciszka, Wojciecha Lecha, ponieważ znajdował się przy pogorzelisku. Więcej, rodzina Lechów nie była represjonowana, ponieważ rozeszła się po okolicy wieść, że Niemcy zabili właściciela tego budynku, który ukrywał Żydów. Zamordowani Żydzi z polecenia niemieckiego zostali pogrzebani na miejscu kaźni, natomiast Wojciecha Lecha zakopano najpierw w pobliżu kopca z ziemniakami, gdzie zastrzelił go patrol rowerowy. Po miesiącu Franciszek Lech odkopał zwłoki brata i pochował na własnej łące. Po odjeździe żandarmów, na krótko, Lechowie udali się do wsi Górki w gminie Kliszów do rodziny żony Katarzyny, a następnie aż do nadejścia zimy rodzina chroniła się w lesie włoszczowickim, ponieważ ze strachu przed Niemcami nikt nie chciał im pomóc. Dopiero później pomógł im sołtys nazwiskiem Kasza, który zdobył dla nich fałszywe dokumenty, tzw. kenkarty. Schronili się również u Bolesława Laska oraz u Pawłowskich w Gołuchowie, gdzie doczekali zakończenia wojny. Członkowie rodziny Lechów, jak wielu innych, nie zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Historycy szacują, że Polacy w czasie II wojny światowej uratowali kilkadziesiąt tysięcy swoich żydowskich współobywateli.
Niemieccy okupanci zabili za tę pomoc około 1000 Polaków.